Zapraszam na film dla niezdecydowanych. Fajniejsze jest Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Jeżeli odpowiedź jest zbyt trudna, można sobie zrobić jajeczną choinkę. To nie jest mój autorski pomysł. Tego typu cudo wypatrzyłam w kwiaciarni i pomyślałam, że to nic trudnego. Do zrobienia strojka użyłam 36 jajek o wielkości 5 cm, 20 cm styropianowy stożek oraz najtańszą plastikową doniczkę, jaką udało mi się kupić. Nierówności na jajeczkach zaszlifowuję papierem ściernym, a następnie wszystkie jajka nabijam na patyczki do szaszłyków. Żeby kolory do siebie świetnie pasowały, należy wybrać 3: biały, szary i jakiś trzeci. Ja wybrałam powiedzmy czerwony. Ale jeżeli czerwony zastąpicie na przykład niebieskim albo zielonym, też wszystko do siebie będzie świetnie pasowało. Kilka jajek maluję na biało, a całą resztę przemalowuję miksem tych dwóch pozostałych kolorów. I na szczęście, jakiego miksu byście nie namieszali, to on zawsze będzie do naszej choinki pasował. Jajeczka można zostawić jednokolorowe, albo je na przykład fantazyjnie ozdobić albo pochlapać. Oczywiście najprostszą, tanią i sprawdzoną metodą jest kropkowanie. Im więcej kropek i różnych zdobień, tym bardziej nasz stroik będzie szalony. A jeżeli zależy Wam na prostocie i elegancji, to może lepiej tych jajek nie paprać. Moje jajka, gdy wyschły, okazało się, że nie są zbyt równo pomalowane i trzeba by było je kryć jeszcze raz, więc z tego powodu mają dużo kropek i są bardzo szalone. Tak przygotowane i wysuszone jajeczka czekają na przyklejenie. Styropianowy stożek przemalowałam na szaro, żeby mi biel styropianu nie świeciła między jajkami. A teraz do szczęścia potrzebny jest klej na gorąco oraz nożyk do tapet. Kilka górnych jajeczek, które będę przyklejała u szczytu stożka, przycięłam. Takie spłaszczone jajeczka lepiej wyglądają u samego szczytu. Natomiast wszystkie pozostałe jajeczka nie przycinam, przyklejam jak leci. Nie da się jajek do siebie idealnie dopasować i co jakiś czas robią się większe albo mniejsze szparki. Ale tym nie ma się co przejmować, dlatego że za chwilę te szparki będziemy w ciekawy sposób zagospodarowywać. Jako zapychadła w pierwszym etapie użyłam suchego białego mchu. Ale jeżeli takie zapychadło Wam się nie podoba, możecie użyć np. zwykłej gazy higienicznej. Myślę, że taka postrzępiona bielutka gaza w połączeniu z piórkami wyglądałaby także obłędnie. A moje mchowe zapychadło prezentuje się tak. Na zapchanie wszystkich dziurek zużyłam jedno opakowanie mchu, czyli około 25 gramów. W tego typu stroikach świetnie się sprawdzają i przepięknie wyglądają piórka, ponieważ są zarówno delikatne, jak i świąteczne. I tak przygotowaną jajochoinkę odstawiam na chwilę w spokoju, żeby przygotować doniczkę. Zwykła doniczka, najtańsza, za 2 zł, z zwykłego śliskiego plastiku. Najpierw jeden raz pokrywam ją primerem, a po wyschnięciu jeden raz pokrywam białą farbą akrylową. Dzięki temu będę mogła doniczkę pomalować albo na przykład coś do niej przykleić. Ale zanim zacznę ozdabiać doniczkę, przykleję do niej jajochoinkę. Potem jeszcze odrobinę sizalu i wyciski z masy super lekkiej, które dawno temu przygotowałam i czekały na swoje 5 minut. Jeżeli ktoś ma ochotę, a ja mam, można odrobinę podcieniować zarówno doniczkę, jak i mój wycisk. A gotowa jajochoinka prezentuje się tak. Jeżeli pomysł Wam się podoba, to przypominam, że do zrobienia tej jajochoinki użyłam 36 jajek o wielkości 5 cm. Jak zwykle listę wszystkich produktów, które użyłam, zamieściłam w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.